dobry, witam wszystkich na naszym kolejnym spotkaniu. Przybywam teraz w Islandii, dalekiej Islandii, Iceland, w krainie lodu, gdzie jest piękna przyroda, surowy klimat i ludzie dosyć zahartowani. I to mnie zainspirowało do zajęcia się tematem prostoty życia. Prostoty nie należy mylić z prostactwem. Chciałbym tutaj się trzymać określenia jednego z najmądrzejszych ludzi, Alberta Einsteina w historii. Wszystko powinno być tak uproszczone, jak tylko jest możliwe, ale nie bardziej. Bardziej chyba już wkraczałoby na grunt prostactwa, a takich wartości nie chciałbym promować. Myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, w jak skomplikowanym świecie obecnie żyjemy, zawirowanym, złożonym, który oferuje nam mnóstwo szans, mnóstwo możliwości, jednocześnie stwarza wiele zagrożeń. Nieraz trudno jest odróżnić jedno od drugiego. Bywa, że tracimy z oczu sens naszego funkcjonowania codziennego. Nieraz wykonujemy te same ruchy, podobne, przemierzamy ścieżki, ale niewiele z tego po jakimś czasie wynika. Media nam z pewnością nie pomagają w zrozumieniu otaczającego nas świata. Telewizja, radio, internet, jest mnóstwo kanałów, mnóstwo źródeł informacji. Nie mamy problemów raczej ze znalezieniem, natomiast mamy problem z określeniem, co jest informacją prawdziwą, a co nie, co jest oceną, co jest manipulacją, czy wywieraniem na nas presji. Nie poświęcamy na to wielu godzin, w związku z tym albo mamy do tego dystans, albo kierujemy się zdaniem czyimś, albo po prostu mamy podobne opinie jak nasze otoczenie. Świat jest zawirowany. Im dalej w las, tym więcej drzew. Chyba tak to też nieraz wygląda. Trochę to przypomina bajkę o misiu Puchatku, który mówił, że im bardziej zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. I w niektórych sytuacjach tak jest. Mamy coraz więcej, chcemy mieć coraz więcej. Okazuje się, że to wcale nie musi być cel już zrealizowany. Potem się okazuje, że ktoś inny ma jeszcze więcej od nas, albo ma lepszy samochód, albo ma elektryczną Teslę, a my mamy spalinową Toyotę. Pojawia się kwestia względności, znowu kłania się Einstein, a my się z kolei coraz bardziej gubimy w stresie, czasami w frustracji, aż może do czasu, kiedy coś się pojawi. Może pojawi się jakaś refleksja zwykła, ale mądra i głęboka, a może jest to jakiś cios, który ktoś nam zadaje, czyjaś choroba, kogoś bliskiego, może nawet strata osoby, na której nam bardzo zależało, szpital, jakieś inne olśnienie. No i wtedy okazuje się, że być może to skomplikowanie, to poszukiwanie coraz bardziej złożonych modeli z kolejnymi funkcjami, kupowanie kolejnych gadżetów, czy obejrzenie kolejnego mało wartościowego filmu na Netflixie nie ma większego sensu i wtedy sięgamy do źródeł i w tych źródłach prawdopodobnie możemy znaleźć te prawdziwe wartości. Niekoniecznie są bardzo złożone, czasami są proste. Jeżeli sięgniemy do źródeł, to się okazuje, że wcale się nie różnimy zbytnio od poprzednich generacji, a jeszcze przed chwilą uważaliśmy, że jesteśmy o wiele mądrzejsi niż te wszystkie setki czy nawet tysiące pokoleń przed nami.
okazuje się, że są takie wartości jak rodzina, jak przyjaźń, jak bezpieczeństwo, jak zdrowie, które zaczynamy cenić nieraz albo zwykle zbyt późno. Zaczynamy dostrzegać wartości w prostych nieraz sprawach, wydawałoby się błahych, może rozmowie wartościowej z kimś, na kim nam zależy, może na spojrzeniu przez okno i zobaczeniu, że świat dzisiaj wygląda nieźle, a z mysiadła, z mojego 4. piętra widać centrum stolicy. Może jest to kawa czy herbata wypita w spokoju, a może jest to może to jest jakieś wyciszenie. I to są źródła, do których warto chyba sięgnąć. Im wcześniej, tym lepiej. Bywa tak, że niektórzy tkwią w matriksie życiowym przez wiele, wiele lat. Niektórzy nigdy z tego nie wychodzą. Myślę, że jeżeli dostrzeżemy te proste wartości, jeżeli zamienimy ilość na jakość, ilość znajomych na Facebooku na 1 czy 2 prawdziwych przyjaciół, ilość osób, które śledzimy albo które nas śledzą na Instagramie, na prawdziwe, wartościowe relacje z kimś autentycznie życzliwym, prawdopodobnie nasze życie również nabierze barw. Zaczęliśmy od Islandii, więc dobrze by było, chciałem pokazać Wam również kilka obrazków z tego pięknego kraju, z centrum Reykjavika i również może pokazać to, czego nie widać z Polski, nawet przy gwiaździstym niebie, czyli zorzę polarną. Reykjavik, początek listopada. Temperatura może -2. Silny wiatr jak zwykle. Temperatura odczuwalna, zdecydowanie niższa. Patrz się głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. To jest zdanie znowu Alberta Einsteina. Myślę, że jak mało w tym miejscu ma w pełni zastosowanie właśnie w Islandii, gdzie klimat jest surowy, ludzi jest zdecydowanie mniej niż w innych krajach. Natomiast ci, którzy są, dostrzegają piękno. Obecnie turystyka jest przemysłem numer 1, branżą numer 1 w Islandii, bardziej rozwiniętą niż rybołówstwo. Ludzie są stosunkowo skromni, mało jest samochodów pasionych, domy również na miarę ludzkich potrzeb. Ludzie są bardzo, bardzo konkretni. Myślę, że coś w tym jest. Miejsce wpływa na ludzi. Ludzie kształtują miejsce, samochody, większość elektryczne. No i jest również bardzo dużo możliwości na znalezienie takiego swojego miejsca, na wyciszenie, na oderwanie się od zgiełku krzykliwego świata i zrozumienia właśnie tych prostych historii, o których dzisiaj chciałbym właśnie z Wami porozmawiać. Jeszcze przejdziemy do centrum Reykjaviku. Będę chciał Wam pokazać właśnie tą prostotę i w architekturze i w wyglądzie tego miasta, które jest mniejsze od mojego rodzimego Białegostoku. Prostota nie musi oznaczać rezygnacji ze wszystkiego, co jest nam potrzebne, ale rezygnacji z rzeczy, które mogą być zbędne, do których zakupu jesteśmy zmuszani, ponieważ może to być nowy model, bardziej wypasiony, a może dlatego, że bateria po prostu już w starym modelu smartfona nie działa.
ograniczenie to również kwestia naszych ambicji. Myślę, że nie musimy dążyć za wszelką cenę do osiągnięcia sukcesu w wielu różnych dziedzinach. Może warto zastanowić się nad życiowymi priorytetami, zaoszczędzić czas, który można by przeznaczyć chociażby na spotkania z najbliższymi ludźmi. Odnośnie ludzi sądzę, że warto to powtórzyć. Dobrze jest zamienić ilość na jakość, zastanowić się, z kim naprawdę powinniśmy spędzać czas, komu ten czas warto poświęcić i też również po to, żeby później nie żałować, że zaniedbywaliśmy naszych najbliższych, wtedy kiedy była okazja być z nimi dłużej. Zakończenie odcinka, mała zagadka. Islandczycy żyją w trudnych warunkach, w związku z tym muszą się wzmacniać nie tylko duchowo, ale i fizycznie, a czynią to poprzez delektowanie się takimi dwoma trunkami codziennie. Z pierwszym trunkiem nie będziecie mieli chyba problemu, bo kolor i konsystencja wskazuje, co to może być. Smak dzieciństwa. Natomiast z drugim trunkiem może być problem. Kolor jest to czerwony, smak za chwilę się ukaże. Na zdrowie, skol. Pierwsze wrażenie gorsze, drugie jest zdecydowanie lepsze. Pierwsze 3 osoby, które odpowiedzą, wskażą odpowiedź na tę zagadkę, co to jest, trzymają nagrody niespodzianki. Do zobaczenia do następnego odcinka. Żegna Islandia, kraina lodu i ludzi wytrwałych i zahartowanych. Następny odcinek będzie już z Polski i będzie dotyczył indywidualizmu. A konkretnie i szczegółowo dowiecie się za tydzień. Trzymajcie się.